A tutaj my wisiśmy z Ireneuszem. No to naprawdę jestem posobny? A, oczywiście, że tak. Kładzie mi się ta gaura. Ta jedna część mi się tutaj kładzie. No to trzeba ją postawić. No właśnie nie mogę. Muszę ją jakoś podwiązać może ewentualnie. Czy, no nie wiem, zobaczę. Bo... Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Witajcie kochani widzowie w kolejnym odcinku telenoweli Dookoła Nas. Beata? I Irek. Fajnie, że jesteście z nami. Bardzo się cieszymy. Ruszamy z kolejnym odcinkiem. Kolejny weekend na wsi. No i co? Trochę popracujemy. Weekend. Ja sobie pomyślałem, że może tym razem ja coś spróbuję porobić. Ponieważ nazwał mnie ktoś, że jestem nierobem. Nie. No nie, to czekaj. No, nie chciałbym źle. Pamiętasz? Nie pamiętam. No nie, na pewno to nie było, że jesteś nierobem. Nie, już w tej chwili nie kojarzę. No ale ktoś napisał, że zmuszasz mnie do pracy. Ja już jestem po prostu w to wszystko tak wkręcona, że myślę, że tak trzeba. Nie myślę tak. Ja pracuję, robię, bo tak chcę. Część rzeczy robię z przyjemności, część faktycznie z obowiązku, Do czego? bo trzeba. I to by było na tyle. Nie jestem jakaś, nie wiem, ubezwłasnowolniona, że ktoś mi ma dyktować, co mam robić. No czasami jakieś wskazówki ci daje. Wskazówki wskazówkami, ale nic mi nie każesz robić. Ja w miarę możliwości oczywiście też coś robię. Co prawda niewiele, ale co mogę, to Beatce pomagam. A jeszcze ktoś mi nazwał, że jestem narcyzem. Tak? No tak, no bo Jak jesteś. to jestem? No jesteś, no. Wąsiki, elegancko. Włoski Dobra, przystrzyżone, lustereczko. Dobrze, zamknijmy ten temat, spuśćmy zasłonę milczenia Dobrze, i zapraszamy do oglądania. Oglądajcie do końca. zapraszamy. Kochani, w komentarzach pod filmami pisaliście i zwracaliście się do nas z prośbą, żebyśmy pokazali wnętrze naszego domku. Mieliśmy poważne wątpliwości, bo to wiecie, trochę prywaty naszej, ale niemniej jednak po długim namyśle zdecydowaliśmy się, że pokażemy. A więc zapraszamy do środka. Znaczy wątpliwości są cały czas, ale jeśli widzicie właśnie ten fragment filmu, to znaczy, że jest akceptacja. Beatka? Zgodnie z umową jestem, przyprowadziłem większą grupę ludzi. Dzień dobry, zapraszamy. Witamy w naszych skromnych progach. Kochani, to tak króciutko, taki turum, tak? Tu jest łazienka i tutaj jest pokój i tam jest królestwo. Dlaczego mówisz pokój? A jak? Salon! A, salon, przepraszam, oczywiście, salon, tak. Pokój! Tu jest królestwo Beatki. Tak, a tu jest mój tron. No i jak siedzisz, to wieczorami, to masz nogi. Kanapę? No to niepoprawnie, nieładnie. Oj, No. tam niepoprawnie. Dobrze, to tak króciutko. Tak nie robię. Tam mamy jeszcze górę, pokaż króciutko, co? Może ja już nie będę tam człapał na górę. Dobra, już idziemy. Pokażemy. Tam jest sypialniano, typowo sypialniano. Tutaj jest tylko tak. Tam widać balkonik z daleka, na którym mieliśmy pijać kawy poranne. I nie pykło. Nie chce nam się tu włazić i siedzimy na dole. A tutaj widać działkę, tył działki. Tutaj Wam się jeszcze tylko pochwalę. No właśnie kwiatami z hortensji, o których tam mówiliśmy, że były duże. Zalać ci herbatkę? Poproszę zalać. O, tam też. Więc to by było tak. Tutaj nocują przeważnie goście, jak do nas przyjeżdżają. Wnuczka też, oczywiście. Wnuczka też, o Ireneusz. Tutaj jeszcze tylko pokażę Wam. O, tutaj hortensje wiszą też. Tutaj też są. Ja lubię takie. A tutaj my wisiśmy
z Ireneuszem. No to naprawdę jestem podobny? Oczywiście, że tak. Masz wątpliwości co do tego? Absolutnie. Ja lubię takie, poprawnie powiedziawszy, bibeloty, a tak swojsko powiedziawszy, duperele. No i tak sobie tutaj pomieszkujemy. Jeszcze krótka informacja dla tych, którzy nie oglądają nas od początku. My tutaj nie mieszkamy. To jest nasz domek na wsi, na działce. Tak, wszystko się zgadza. Zrobimy sobie krótki spacer, przynajmniej po części działki. Zaczniemy oczywiście od mojej ulubienicy, od werbeny patagońskiej, która w swojej tej skromnej szacie jest przepiękna, przepiękna. Dla mnie jest cudna. Tutaj przegorzan, chwast, nieważne. On później te kulki, które są, będzie miał w kolorze srebrno-niebieskim. Moim zdaniem też ma piękne liście. Super. Bodziszek. On biedny jest, no bo niestety, ale było trochę sucho i on jeszcze tak nie doszedł do siebie po dzisiejszej nocy, jak był deszcz. Przegorzan. A nie ma kto podlewać, bo jak nas nie ma przez tydzień czasu, wrócę do podlewania, to nie ma kto podlać czasami, bo moja siostra, która mieszka obok, no niestety ona często wyjeżdża, no i siłą rzeczy nie ma kto podlać. Tak. Tutaj hortensja też w tym roku dała popis. Pięknie. Będzie prezentuje. No, już jest duża. Zobaczymy, jakie będzie miała kwiaty. Ale ona myślę, że jeszcze urośnie i te kwiaty wystrzelą. Będzie olbrzymia. To jest największa hortensja u nas na działce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale 3-4 lata wstecz te kwiaty wszystkich hortensji, wszystkich, które mamy, było ich mniej, ale były olbrzymie. A w tej chwili ich jest bardzo dużo, jest gęsto tych kwiatów, ale one są małe. A szczególnie można było zauważyć w tej hortensji. No nie tylko, bo w tej ostatniej, tej białej... Tamta to była- przemarzła. No chyba tak, no ale dziwne, no ale no trudno, takie życie. Słoneczniczki w tym roku też są nieduże w porównaniu nawet z ubiegłym, bo przecież gdzie one były wyższe od tej hortensji, one wystawały jeszcze dużo ponad wiąz, a w tym roku no tak kiepściuchno. Czekam na jeżóweczki, tutaj już zaczynają, ta jeszcze nie wiem jakie będzie miała kolory, jestem ciekawa. Szałwia przekwitła, tutaj liliowce też ładnie się prezentują. No i czosnek ten główkowaty, trzmiele tutaj uwijają się na tym czosnku. Teraz jest ich mało, buja się na wietrze, ale potrafią siedzieć po 3, po 4 na główce jednej. O tutaj 2 są, fajnie, ja się cieszę, że one są. Są bardzo pożyteczne. Tutaj posiałam jakieś tam kwiaty, znaczy wydawało mi się, że słoneczniczki posiałam różnej odmiany. O, wyszedł haber, ale co jest ciekawe, różowy. Jest jeden, no to taki typowo habrowy kolor. No to musiałaś posiać jednak habel. Nie przypominam sobie, bo miałam różne odmiany słoneczniczków. No ale dobra, słoneczników. No tutaj to jest po prostu inne, różne takie szaleństwo owadowe i motyle i owady. Dużo jest kruszczycy złotawki. No ona niestety zżera kwiaty, ale jest jej od groma tutaj. One mają lakier metalik. Tak, Zielony taki. tak, lakier metalik, no. Ale tu są i osy przylatują i te trzmiele. Także ja jestem szczęśliwa, że one tutaj są. No to Ale trawy- to jeśli chodzi o komary, też jesteś szczęśliwa? Że są? Jestem bardziej szczęśliwa, że są komary niż meszki. No, Zresztą widać. meszki są bardzo dokuczliwe. My jesteśmy tak pogryzieni, Makabrycznie. że ostatnio pielęgniarka mówi do mnie: pan ma jakieś uczulenie. Ja mówię: nie, to meszki. No. A najgorsze to jest to, że to potwornie swędzi, bo one wstrzykują tą histaminę. Nie? Tak, Histaminę, tak. I nie czuć jak gryzą, znaczy wstrzykują histaminę, natomiast później po kilku godzinach tak.
Zaczyna potwornie swędzić. A macie coś na myszki? Jakąś radę? Poradźcie nam, co zrobić, żeby nas tak myszki nie gryzły. Tam czytałam gdzieś, żeby tym olejkiem wanilinowym, bo waniliowym tam już ich nie ma, ale to nam to nie pomogło. Myśmy się smarowali niestety. Tam w oddali za hortensją jest wiciokrzew serotina. Obok trawy gigant. Obok trawy gigant, tak. Już Zaczyna- pokazywaliśmy kilka razy. Tak, ale on miał przekwitnięte kwiaty, a teraz ma już, zaczyna kwitnąć nowymi. Przepiękny jest. Ma fajne kolory, bo on ma od różu, od jasnego różu, tam kawałkami widać nawet żółty, także pięknie się prezentuje. To tutaj bukszpan, który został przycięty, ale już poodrastał i już znowu kiepawo wygląda. No, tutaj czekam na żółwika, aż zakwitnie, bo jestem ciekawa, bo to jest zeszłoroczny nabytek na jesieni. Werbenka, ta się też pięknie prezentuje, ta jest taka gęściejsza, ma więcej tych odrostów. No i superancka gaura. Ja ją uwielbiam, zwłaszcza jak wiaterek jest i pięknie powiewa na wietrze. Czy wy też podlewacie rośliny kawą? Bo my podlewamy. Ja podlewam hortensję fusami po kawie, którą pije Ireneusz, a mniej więcej 3-4 dziennie wypija kawy. No i ja później fusiki i lub I wszystkie rośliny tak zasilasz? nie, bo mi się nie chce tam biegać, a tutaj jest ta najbliżej mieszkania tej domku, więc akurat tutaj ona dostaje największą ilość kawy. Ale kawa jest dobra dla roślin, a szczególnie właśnie dla hortensji. No ale ja pamiętam, że twoi rodzice też mówili coś o kawie, nie? Tak, mówili, bo oni to w ogóle dostają kawę w workach. Jak to w workach? Znaczy skąd? Znajoma im przywozi, bo tam ze stacji chyba ze stacji benzynowej mają tam kawę i ona im przywozi fusy. Także wykorzystują bardzo dobrze. Ale tu przy okazji, jak już jesteśmy, piękny ma kolor. Piękny. Jakie liście ma piękne te hortensje. No liście ona ma genialne. Moim zdaniem to liście tutaj w niej robią tak samo robotę jak kwiaty. Są cudne, są karbowane, mają piękne żyłki, takie żółtawe, zielono-żółtawe, superanckie. Ale wydaje mi się, że ona za wiele kwiatów to teraz nie ma. Nie, w tym roku nie ma za dużo kwiatów. Ale pamiętasz, jak ją posadziliśmy kilkanaście lat temu, to za pierwszym razem była niziutka, a kwiatów miała mnóstwo tak. i kwiaty były wszystkie wielkie. Olbrzymie. Olbrzymie były te kwiaty, tak. Teraz to tam, ja nie wiem, tam połowy nie ma tego, co było, jeżeli chodzi o kwiaty. No trudno, no. Jest jak jest. Nic nie zrobimy. Tutaj natura rządzi u nas, więc niech tak będzie. Jest pięknie. Cudeńka, kochana moja. A dlaczego nie wzięłaś tych elektrycznych nożyc? O, bo by się mogło źle dla bukszpana skończyć. No, to cięcie nożycami elektrycznymi. Jakbym zaszalała, to góry, doliny. Ja myślę, że ty nie wierzysz w swoje zdolności. No nie, akurat nie mam zdolności do przycinania roślin. Nie trzeba mieć zdolności do wszystkiego. Słuchajcie, może być? Może być, prawda? No po prostu musi, nie ma wyjścia. Ale ten bukszpan w ubiegłym roku to bardzo nam chorował. Oj, bardzo. Ćma bukszpanowa dała mu odpowiednio popalić. Dała. To było tak, że my przyjechaliśmy w piątek po południu i okazało się, że w ciągu tygodnia to niewiele z niego zostało. No, myśleliśmy, że już nic z niego nie da wykrzesać. I w sobotę z samego rana jechaliśmy do ogrodniczego, żeby coś kupić, żeby ratować tego bukszpana.
I udało się, kilka razy go psikaliśmy. Tak, parokrotnie żeśmy go pryskali na ćmę. No i Ale okazuje na się, szczęście. zobaczcie, w tym roku praktycznie nie ma śladu, że... Znaczy ma gdzieś tam jakieś dziury, to pozostało, bo on był dosyć mocno Ale- powycinany. Jest okej, a tutaj jest, zobacz, taki, ale nie... A to nie, to jest Pajęczyna. to są pajęczyny, tak, a na pajęczynach są te nasionka brzozy. Także nic mu nie jest, ja tam zaglądam do niego, do środka, bo najbardziej właśnie to w środku, żeby nie było pajęczyny. Pamiętacie bukszpana u rodziców Beaty na działce? Jaki był Oj. wielki, większy ode mnie. Ogromny, no ale on, Miał on ze jest 2 metry? bardzo, on więcej miał niż 2 metry, tylko że on jest bardzo stary tam u rodziców już, on tam rośnie jeszcze po tych poprzednich właścicielce, No to on tam ma ze 30 lat, nie? no może mieć ze 30. No jak ten nasz ma chyba z 15, nie? No może mieć, tak, bo myśmy go dostali w doniczce niedużego, A jak go przywieźliśmy, to tak, to taki był malutki. taka sierotka. No a teraz jest piękny i ma się nieźle. Dobrze, to my w tym momencie będziemy kończyć ten odcinek. Kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Ci, którzy nie subskrybowali do tej pory, to bardzo prosimy właśnie o subskrypcję Prosimy o lajki, komentarze, i do zobaczenia pozdrawiamy. w niedzielę o godzinie 10. 10. Dbajcie o siebie, pa pa!